Cześć! Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić przejście między filmami, fragmentami filmu, a także jak zrobić pojawianie i zanikanie się dźwięku i obrazu na początku i na końcu filmu. Zaczynamy od wejścia utwórz slideshow. Jeśli tu nam wszystko pasuje, to zostawiamy tak jak jest, czyli taki jak mamy film w oryginale najlepiej. Możemy oczywiście przeskalować, zmniejszyć. Wybieramy sobie nasze pliki, no i możemy pojedynczo, możemy zaznaczyć wszystkie, nasz pierwszy i drugi fragment. Przejścia mamy tutaj. Wybierzemy sobie takie najbardziej klasyczne, czyli fade out. Ustawimy je tutaj. Tutaj możemy zobaczyć, jak to będzie wyglądało w naszym filmie. Tutaj taki przykład ogólny. Tu możemy też dać na koniec, żeby było właśnie zanikanie, ale zostawimy sobie, bo ustawimy to też na początku i na końcu, także może na później zostawiamy. Zatwierdzamy. Przejście jest zrobione. Tutaj może się zacinać, zaraz zobaczymy zresztą. Trochę się przycina, ale to nie ma znaczenia, to jest po prostu w programie, pewnie to zależy od mocy komputera. Później w filmie będzie to wszystko wyglądało dobrze. I tutaj tak, jeśli to ustawimy teraz tak jak jest, to tutaj ten dźwięk będzie nam troszeczkę za głośny się robił, bo to się nakładają dwa fragmenty wideo i jest za głośno chwilę. Jak to zrobić, żeby było nie za głośno? Ustawiamy efekt audio, fade out w tym pliku, czyli na, wiadomo, prawy przycisk i tutaj na końcu tego pliku dajemy sobie, po prostu ustawiamy dźwięk. Tutaj nic nie zmieniamy, OK. I mamy końcówkę wyciszenie. No, czyli możemy sobie zobaczyć. No tak średnio możemy zobaczyć, ale raczej usłyszeć. Ja sobie to zmniejszam, ponieważ jeśli będzie to ustawione tak jak tutaj, to będziemy słyszeć znowu wyciszenie. No to trzeba sobie pokombinować. Zobaczymy to za chwilę. Ja tu ustawiam tak pół, może trochę mniej. To też zależy, bo może się to zmienić w różnych wersjach programu. Tutaj też zaznaczamy prawym przyciskiem. To jeszcze tam można trochę inaczej robić niż tu. Ja chcę pokazać po kolei wszystko, bo można to zrobić wszystko od razu w danym pliku. I tutaj ustawimy sobie fade in. No i też powiedzmy zmniejszymy. Tu sobie możemy posprawdzać jak chcemy, bo może na przykład chcemy, żeby było wyciszenie między tymi dwoma fragmentami lekkie, albo żeby nie było. No teraz to jest powiedzmy dobrze. I teraz tak, co jeszcze chcemy zrobić? Czy chcemy, żeby początek filmu zaczynał się w ten sposób? Może być. Ale możemy sobie tutaj zrobić, znowu prawy przycisk. Zaczynamy od efektu, jakiego chcemy, na przykład wideo, niech będzie jako pierwszy. I także ustawiamy fade in. Nic tu nie zmieniamy. No i tu mamy pojawianie się obrazu. Możemy sobie tutaj wydłużyć normalnie myszką, ile chcemy. I teraz tak, może od razu pokażę, nie trzeba wychodzić. Możemy sobie tutaj prawym przyciskiem efekty audio. No i teraz też sobie damy, żeby dźwięk się pojawiał nie od razu. No i mamy tak. Myślę, że może być. Teraz wracamy tutaj. No i końcówka. Końcówkę mamy. Tak, urywa nam się. Też jak chcemy, możemy oczywiście tak zostawić. Jak nam pasuje, jeśli chcemy to zmienić, prawy przycisk, efekty wideo, fade out, nic nie zmieniamy, możemy sobie od razu wydłużyć lub nie. Teraz jeszcze tutaj właśnie prawy przycisk od razu,
efekty audio i też wyciszenie. No i też jak tam sobie chcemy. Efekt jest tak i myślę, że jest w porządku. No i mamy gotowy cały film. Możemy go teraz wyeksportować. Jeśli ktoś tego nie robi, no to tu może powiem jeszcze eksport. Tu wybieramy, jaki ma być format. Ja zawsze robię w AVI praktycznie, rzadko kiedy zmieniam. I tutaj w edycji ustawiam sobie te 60 też jest dużo, ale ustawiam sobie tak 71, 72, jakoś mi tam wyszło tak, nie wiem z czego i zawsze tak sobie ustawiam. Zatwierdzam. Eksport. Kontynuujemy. Pyta się nas tutaj, czy chcemy to zapisać. Lepiej sobie zapisać zawsze, bo gdyby się coś stało przy dłuższym ustawianiu, to wszystko musimy robić od nowa. No tak, mamy projekt, najwyżej wracamy. No tutaj też, że niby jest już taki plik. Nie chcę. Chcę od nowa. No tu możemy sobie wpisać nazwę, ale możemy sobie to tak też zostawić. I zapisujemy. Z taką prędkością tu działa. Tu mamy podgląd. No ja może do końca nie będę pokazywał. To tutaj za chwilę pokażę po prostu efekt. I tak to wygląda. Chyba wygląda dobrze. A jeśli nam się coś nie podoba w tym, co zrobiliśmy, no to wracamy do edycji i możemy sobie tutaj coś zawsze zmienić. I to wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie. Dzięki za wsparcie kanału. Cześć, do następnego.